Dzień dobry, witajcie. Ja jestem Łukasz i dzisiaj pogadamy o jednym z większych problemów dotyczących VR. Pogadamy o okularach. Jestem okularnikiem i mogę Wam powiedzieć wprost, że granie w goglach VR z założonymi okularami to istny koszmar. Valve Index jeszcze jako tako ujdzie z okularami, ale większość producentów gogli wirtualnej rzeczywistości nie myśli o tym, by zaoferować w goglach na tyle dużą przestrzeń między Twoją twarzą a soczewkami, by móc zmieścić okulary. I tutaj nasuwa się pytanie, Łukasz, jak żyć? No mam kilka rozwiązań. Można na przykład nie grać w okularach i liczyć na to, że wytrzymamy z naszą wadą wzroku. Możemy też zainwestować w gogle VR, które jednak pozwalają nam grać w okularach. Ale liczcie na to, że doświadczenia nie będą idealne. Ponieważ gwałtowny ruch głową powoduje osunięcie gogli z głowy. Do tego żaden producent gogli z jakiegoś powodu nie chwali się, że ich gogle mają na tyle dużą przestrzeń, by zmieścić okulary wewnątrz gogli. Przykładowo najpopularniejsze okulary aktualnie na świecie, czyli Meta Quest 2, już nie Oculus, kompletnie nie nadają się do grania w okularach. Grając w taki sposób w Waszych głowach pojawi się migrena, frustracja i chęć zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w głupi dzwonek, który da Wam znać, że jest nowy film na kanale. Kolejnym rozwiązaniem jest zamienić okulary na soczewki kontaktowe do oczu, ale jeżeli jesteście tak samo wybredni jak ja, to na pewno nie założycie soczewek kontaktowych. Więc zostaje jeszcze jedna opcja, która jest najlepsza, ale niestety dotknie Waszych portfeli. Możecie kupić szkła korekcyjne do gogli VR na Waszą wadę wzroku. I tak się składa, że pewna firma jest na tyle szalona, by wysłać takiemu małemu kanałowi jak ja ich soczewki na próbę. Bym powiedział Wam, co o tym wszystkim sądzę. Od razu zaznaczam, że nie zapłacili mi za ten film. Dogadałem się na mały deal z nimi, dzięki któremu Wy dostaniecie 5% kod zniżkowy w ich sklepie, a oni dostaną mały rozgłos w sieci. Oto i one, moi drodzy. To są szkła korekcyjne w moim przypadku do Valve Index od firmy VR Rock. Oczywiście takich firm tworzących szkła korekcyjne do VR jest cała masa, no ale akurat rozmawiam o próbkach, które dostałem od tej firmy. Otrzymałem je w takim fajnym, okrągłym etui. Bezpiecznie były zapakowane w folikę. Dookoła szkła znajdziemy dość mocny plastik, który jest potrzebny do montażu do gogli. No i ten plastik ma za zadanie trzymać te soczewki mocno, te szkła mocno, żeby nam po prostu nie spadały z gogli. VR Rock w ofercie posiada też szkła z filtrem anti-glare oraz anti-blue. Anti-glare zmniejsza ilość tak zwanych boskich promieni, które doskwierają niemal wszystkim goglom VR na rynku. Polega to na tym, że gdy widzimy na przykład biały napis na czarnym tle, to światło, że tak powiem, emituje to w soczewkę i powoduje to taki rozprysk tego białego światła na tej soczewce, przez co mamy wrażenie, że widzimy taką poświatę, widzimy takie promienie. I VR posiada taki specjalny filtr w soczewkach, który pozwala nam właśnie co nieco zredukować ten efekt. Oczywiście nie jest to 100% eliminacja, no ale zawsze coś, nie? Oprócz tego firma posiada filtr anti-blue. Działa na takiej samej zasadzie jak Flux albo tryb nocny w telefonie, czy w Windowsie, czy w Linuxie, czy w ogóle w komputerze. Jest to filtr polegający na tym, że zmniejsza on stopień promieniowania niebieskiego światła. On przepuszcza szkło mniej niebieskiego światła, co powoduje, że kolory są bardziej ciepłe dla nas, no i podobno są bardziej przyjazne dla naszych oczu. Czy to jest prawda? Nie wiem. Naukowcy się cały czas spierają w tym temacie, a jeżeli ktoś jest sensytywny na niebieskie oświetlenie, to też można zainwestować dodatkowe $10, żeby taki filtr do takich szkieł założyć. Oczywiście bardzo ważna sprawa jest taka, że oczywiście moim skromnym zdaniem nie warto jest brać filtru antyniebieskiego. Dlaczego? No bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zmniejszyć ilość niebieskiego światła w software'ze. Na przykład okulary Pimax w swoim oprogramowaniu PyTool posiadają przecież takie narzędzie od korekcji kolorów. Na Valve Index można użyć oprogramowania FPS VR, który też powoduje coś takiego. Sam zresztą go używam. Próbki niestety nie zawierają tych filtrów, dlatego nie mogę Wam zrobić porównania. Trochę smuteczek, więc musicie niestety zaufać firmie na słowo. Jeżeli irytują Was promienie w Waszych goglach, a nie narzekacie na problemy ze wzrokiem, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kupić szkła zerówki, które są dość tanie akurat w ich sklepie. Jakie są moje wrażenia, zapytacie?
Pewnie Was nie zaskoczę, ale szkła spełniają swoją rolę. No szkła jak szkła. Nie muszę już grać na VR z założonymi okularami wewnątrz, co znacznie zwiększa mój komfort rozgrywki. Ponieważ wewnątrz gogli jest troszeczkę mniej miejsca niż zwykle, przez to, że nałożyliśmy kolejną warstwę szkieł, nie mogę już grać na przykład na Valve Index z maksymalnym polem widzenia. Nie, żebym go używał, bo w zasadzie to nigdy nie grałem z maksymalnym polem widzenia, ale że jakby jeżeli ktoś z Was grał na maksymalnym polu widzenia, to jest duża szansa, że już na nim nie zagracie. Szkła jeszcze mi nie wypadły z gogli, co tylko daje mi do zrozumienia, że są mądrze wymodelowane do gogli, które posiadamy, ponieważ szkła kupujemy konkretnie do danych gogli i w przypadku akurat VR Rock to mają do dyspozycji dużo headsetów konsumenckich, nawet Vario Aero wspierają, Pimaxy, Valve Index, Questy, Rifty i tak dalej, nawet HTC Vive. Nie zanotowałem utraty jakości obrazu, mimo tego, że mamy dwie warstwy szkieł założone na gogle, a w przypadku Valve Index to aż 3 warstwy szkieł. Czy warto wydać około 250 zł na takie szkła? Moim zdaniem warto. 250 zł to i tak jest niska cena, jak za szkła. Moje okulary, które mam na twarzy, kosztowały mnie 800, więc spoko, że jest tak tanio. Ale polecałbym zamówić szkła koniecznie z tym filtrem anty-glare, jeżeli chcielibyście zakupić, ponieważ ten filtr rzeczywiście może zredukować co nieco ten nieprzyjemny poblask promieni w goglach, do którego wiadomo można się przyzwyczaić z biegiem czasu. Natomiast doskonale pamiętam moje pierwsze wrażenia z Oculus Rift, HTC Vive i Valve Index i w każdych okularach na samym początku, gdy założyłem okulary, strasznie mnie irytowały te promienie, a z biegiem czasu przestałem mieć, że tak powiem, zwracać jakąś szczególną uwagę. Jeżeli jakimś cudem zainteresowałem Cię do zakupu szkieł korekcyjnych do gogli VR i z jakiegoś powodu chcecie jednak szkła od VR Rock i chcecie zaoszczędzić około 15 zł, to w opisie filmu jest reflink i kod zniżkowy, który da Wam 5% zniżki na te szkła. Nie wiem, jak długo firma zamierza trzymać ten kod zniżkowy, jestem w końcu dość malutkim kanałem, ale liczę na to, że będzie działał bardzo długo, żeby Wam po prostu funkcjonował jak najdłużej. I to tyle ode mnie. Z całego serca dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie filmu do końca. Zapraszam na Discord, gdzie organizujemy wspólne grania na VR i nie tylko. I widzimy się na kolejnych materiałach, czyż nie?